Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Zima to czas, który potrafi być piękny, ale jednocześnie wymagający, zarówno dla nas, jak i dla naszych czworonogów. Mróz, śnieg czy silny wiatr mogą być sporym wyzwaniem, zwłaszcza dla psów, które podobnie jak ludzie odczuwają zimno w różny sposób. Wyobraźmy sobie krótkowłosego psa spacerującego po śniegu, bez odpowiedniego przygotowania. Taka sytuacja może być dla niego bardzo niekomfortowa. A teraz pomyślmy o psie z gęstym futrem, takim jak husky czy bernardyn. Dla niego niskie temperatury mogą być bardziej naturalnym środowiskiem. Ważne jest, aby zrozumieć, że to, jak pies reaguje na zimno, zależy od wielu czynników. Rasa i rodzaj sierści odgrywają kluczową rolę. Psy o krótkiej, delikatnej sierści odczuwają chłód o wiele bardziej niż te, które natura wyposażyła w gęsty podszerstek. Wiek psa również ma znaczenie. Szczeniaki i seniorzy są bardziej wrażliwi na niskie temperatury i wymagają dodatkowej troski. Podobnie jest ze stanem zdrowia. Choroby, takie jak zapalenie stawów, mogą nasilać dyskomfort związany z zimnem. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o tym, jak najlepiej zadbać o nasze psy w zimowych miesiącach. Omówimy praktyczne porady dotyczące ochrony przed zimnem, pielęgnacji łapek i odpowiedniego odżywiania, a także odpowiemy na pytanie, czy ubranka dla psów to kaprys, czy może konieczność. Rozgośćcie się i posłuchajcie, bo zima to czas, kiedy nasze wsparcie dla pupili jest szczególnie ważne. Psy, podobnie jak ludzie, mają zdolność do termoregulacji, czyli utrzymywania stałej temperatury ciała niezależnie od warunków zewnętrznych. Mechanizmy te różnią się jednak od naszych. Psy nie pocą się tak jak my. Ich gruczoły potowe znajdują się głównie na łapach, co oznacza, że regulacja temperatury odbywa się głównie poprzez dyszenie. Właśnie dlatego widzimy je często z otwartymi pyskami, nawet w chłodniejsze dni, kiedy wracają ze spaceru. To ich sposób na schłodzenie organizmu. Rasy psów mają różne predyspozycje do radzenia sobie z zimnem. Rasy północne, takie jak husky czy malamuty, posiadają gęsty podszerstek, który działa jak naturalna warstwa izolacyjna, chroniąc je przed mrozem. Dla nich spacer w zimowych warunkach jest często bardziej komfortowy niż letnie upały. Z kolei psy o krótkiej sierści, takie jak chihuahua czy pinscher miniaturowy, nie mają takiej ochrony i szybko tracą ciepło, co sprawia, że nawet krótki spacer może być dla nich nieprzyjemny. Kundelki, nasze ukochane mieszane rasy, są wyjątkowe pod każdym względem, również jeśli chodzi o odczuwanie temperatury. Ich zdolności adaptacyjne często wynikają z różnorodności genów, ale to nie oznacza, że zimno im nie straszne. Psy z krótką sierścią, bez względu na to, czy to rasowiec, czy kundelek, są bardziej narażone na zimowe chłody. Z kolei te z gęstym, puszystym futrem mogą mieć lepszą izolację, ale też wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by ich sierść dobrze spełniała swoją rolę. Niektóre kundelki, zwłaszcza te, które doświadczyły trudnego życia na ulicy, wydają się być bardziej zahartowane. Jednak to tylko pozory. Każdy pies zasługuje na troskliwą opiekę, szczególnie zimą. Nawet te, które radziły sobie w przeszłości, teraz, gdy mają dom, potrzebują naszej uwagi. W końcu to my, jako opiekunowie, decydujemy o ich komforcie i bezpieczeństwie. Dlatego, niezależnie od tego, czy twój pies to kundelek czy pies rasowy, zimowe chłody wymagają naszej uwagi. To właśnie różnorodność w wyglądzie i umaszczeniu kundelków sprawia, że ich potrzeby mogą być tak różne. Każdy kundelek, jak i każdy pies, zasługuje na miłość, ciepło i troskę. Nie tylko tę emocjonalną, ale i dosłowną w postaci ochrony przed zimnem. Warto pamiętać, że odczuwanie temperatury przez psa może być zupełnie inne niż nasze. To, że my czujemy się zmarznięci, nie oznacza, że nasz pies czuje to samo i odwrotnie. Niektóre psy mogą czuć się komfortowo w chłodniejszych warunkach, ale trzeba pamiętać, że nawet te najbardziej odporne mają swoje granice. Dłuższe przebywanie na mrozie może prowadzić do wychłodzenia organizmu, szczególnie jeśli pies nie jest w ruchu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako opiekunowie potrafili obserwować swojego psa i reagować na sygnały, które nam wysyła.
Zmarznięty pies może trząść się, podnosić łapki w śniegu, a czasem po prostu niechętnie wychodzić na zewnątrz. To nasz sygnał, by skrócić spacer lub zadbać o dodatkową ochronę, taką jak ubranko czy buty. Zima bywa piękna, ale dla psich łapek może być prawdziwym wyzwaniem. Śnieg, lód, a przede wszystkim sól drogowa, którą posypuje się chodniki i ulice, mogą negatywnie wpływać na delikatne opuszki naszych pupili. To nie tylko dyskomfort. Sól może powodować podrażnienia, mikrouszkodzenia, a nawet bolesne rany. Dlatego odpowiednia pielęgnacja psich łapek jest niezbędna, szczególnie w zimowych miesiącach. Zacznijmy od ochrony przed spacerem. Na rynku dostępne są specjalne balsamy do psich łapek, które tworzą barierę ochronną przed solą i mrozem. Wystarczy wetrzeć niewielką ilość w opuszki przed wyjściem. Jeśli twój pies nie przepada za smarowaniem, możesz spróbować z botkami ochronnymi. Owszem, na początku wiele psów podchodzi do nich sceptycznie. Widok psa, który podnosi łapy jak bocian, może być zabawny, ale z czasem większość się przyzwyczaja. Botki to świetna ochrona, szczególnie na dłuższe spacery. Po każdym spacerze warto dokładnie obejrzeć łapki. Jeśli widzimy resztki soli czy śniegu między opuszkami, należy je delikatnie zmyć letnią wodą i dokładnie osuszyć. To również dobry moment, by sprawdzić, czy na łapkach nie pojawiły się zadrapania czy pęknięcia, które mogłyby się pogłębić. W razie potrzeby można nałożyć regenerujący krem, który złagodzi podrażnienia. Dbanie o łapki to nie tylko kwestia komfortu psa, ale też zapobieganie poważniejszym problemom zdrowotnym. Zadrapania czy pęknięcia opuszków mogą prowadzić do infekcji, które w zimie trudniej się goją. Dlatego warto poświęcić chwilę na ich pielęgnację. W końcu zadbane łapki to szczęśliwy i zdrowy pies, który z radością będzie towarzyszyć nam w zimowych spacerach. Temat ubranek dla psów to jeden z tych, który zawsze budzi różne emocje. Dla jednych to kwestia mody i przesady, dla innych realna potrzeba i sposób na ochronę czworonoga przed chłodem. Warto więc podejść do tematu praktycznie i zrozumieć, kiedy ubranko może być naprawdę pomocne, a kiedy jest zbędne. Nie każdy pies potrzebuje ubrań, to fakt. Psy ras dużych, z grubym futrem i podszerstkiem, takie jak husky czy owczarki podhalańskie, zwykle doskonale radzą sobie w niskich temperaturach. Ale małe psy, psy starsze, schorowane czy te z krótką sierścią, jak na przykład pinczery czy harty, mogą szybko marznąć. To właśnie dla nich ubranko może być nie tylko wygodne, ale wręcz konieczne. Jakie sytuacje wymagają dodatkowej ochrony? Spacer w deszczu, śniegu czy przy niskich temperaturach, szczególnie jeśli pies spędza dłuższy czas na zewnątrz. Ubranko sprawdzi się także u psów, które z różnych powodów mają obniżoną odporność. Zimny wiatr i wilgoć mogą być dla nich niebezpieczne. Dobierając ubranko, należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, powinno być dobrze dopasowane, nie za luźne, żeby pies się w nim nie plątał, ale też nie za ciasne, żeby nie ograniczało jego ruchów. Najlepiej sprawdzają się modele z miękkich, ale odpornych na wodę i wiatr materiałów, które jednocześnie pozwalają skórze psa oddychać. Warto też zwrócić uwagę na łatwość zakładania. Ubranka zapinane na rzepy czy napy będą bardziej praktyczne niż te, które trzeba przeciągać przez głowę. Nie zapominajmy, że ubranka to także kwestia przyzwyczajenia. Jeśli twój pies nigdy wcześniej nie nosił żadnej kamizelki czy kurtki, może początkowo czuć się niepewnie. Daj mu czas, pozwól oswoić się z nowym akcesorium, a może nawet nagradzaj smakołykiem za cierpliwość. Ważne jest, aby pies kojarzył ubranko z czymś pozytywnym. Na koniec warto podkreślić, że kundelki, w całej swojej różnorodności, mają bardzo różne potrzeby. Niektóre świetnie sobie radzą bez dodatkowej ochrony, inne, szczególnie te o krótkiej sierści, mogą korzystać z ciepłych ubranek podczas mroźnych dni. Niezależnie od tego, jakie potrzeby ma twój pies, zawsze warto kierować się jego komfortem i zdrowiem, a nie modą. Bo przecież szczęśliwy i zdrowy pies to najlepszy widok na zimowym spacerze. Zimą, tak jak i dla nas, dla psów, bardzo ważne staje się odpowiednie odżywianie, które pomoże im sprostać chłodniejszym dniom. To czas, kiedy szczególnie warto zwrócić uwagę na dietę naszych czworonogów, ponieważ ich potrzeby żywieniowe mogą się nieco zmienić, zwłaszcza jeśli spędzają dużo czasu na zewnątrz. Dla psów, które przebywają głównie w domu, dieta zazwyczaj nie wymaga większych modyfikacji.
Jeśli jednak twój pies spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w zimniejszych temperaturach, jego organizm zużywa więcej energii na utrzymanie ciepła. W takim przypadku można rozważyć lekkie zwiększenie porcji karmy, aby zrekompensować te dodatkowe wydatki energetyczne. Oczywiście wszystko zależy od aktywności psa. Jeśli twój pupil zimą staje się bardziej leniwy, nie ma potrzeby zwiększania ilości karmy, bo mogłoby to prowadzić do nadwagi. Dieta zimą powinna być bogata w składniki odżywcze wspierające odporność i energię psa. Dobrej jakości białko jest podstawą. To ono dostarcza energii i pomaga w regeneracji organizmu. Zdrowe tłuszcze, które są naturalnym paliwem, wspierają proces termoregulacji, a także pomagają utrzymać lśniącą i zdrową sierść, chroniącą psa przed zimnem. Nie można zapominać o warzywach i owocach, które dostarczają witamin i minerałów. Na przykład marchewki czy dynia są świetnym dodatkiem do diety, a niewielkie ilości oleju rybnego mogą dodatkowo wspierać skórę i sierść psa. Zimą szczególnie ważne jest też zapewnienie psu dostępu do świeżej, czystej wody. Nawet jeśli jest zimno, psy wciąż potrzebują odpowiedniego nawodnienia. Uważaj jednak, jeśli twój pies przebywa na zewnątrz, to zamarznięta miska z wodą staje się częstym problemem w mroźne dni. Warto pomyśleć o rozwiązaniach, które zapobiegną zamarzaniu wody, jak izolowane miski czy częstsza wymiana wody. Kundelki, tak jak psy rasowe, również mają swoje indywidualne potrzeby żywieniowe. Ich dieta zimą powinna być dostosowana do stylu życia, wielkości i stanu zdrowia. Nie zapominaj, że psy mieszkające na dworze, zwłaszcza w nieocieplanych budach, mogą potrzebować nie tylko więcej energii, ale także odpowiedniej opieki, aby przetrwać mroźne dni w dobrej kondycji. Cóż, nieocieplane budy to nie schronienie, to wyrok na zwierzęta zmuszone do przetrwania w mrozie bez odpowiedniej ochrony. Nie godzimy się na takie warunki. Każdy pies zasługuje na ciepłe i bezpieczne miejsce, szczególnie zimą. Na koniec warto pamiętać, że każda zmiana w diecie psa powinna być wprowadzana stopniowo, a najlepiej po konsultacji z weterynarzem. Zadbana dieta to nie tylko wsparcie zdrowia, ale także komfort i lepsze samopoczucie twojego czworonoga nawet w najmroźniejsze zimowe dni. Odpowiednie przygotowanie budy na zimę to absolutna podstawa, jeśli pies spędza czas na zewnątrz. W zimowe miesiące buda powinna być prawdziwym azylem, który chroni przed mrozem i wilgocią. Izolacja ścian, dachu i podłogi to krok numer 1. Materiały takie jak styropian czy specjalne maty termoizolacyjne mogą znacząco poprawić komfort cieplny. Kolejnym elementem jest dodatkowe ocieplenie wewnątrz budy, np. gruba warstwa słomy lub specjalne maty grzewcze, które zapewnią psu ciepło nawet w najzimniejsze noce. Warto również zwrócić uwagę na wymiary budy. Nie może być zbyt duża, aby pies mógł ogrzać ją swoim ciałem, ale też nie za mała, by zapewnić mu swobodę. Zasada jest prosta. Im lepsze schronienie, tym większa szansa, że nasz pupil przetrwa zimę w zdrowiu i dobrej kondycji. Nie zapominajmy jednak, że żadna buda, nawet najlepiej ocieplona, nie zastąpi ciepłego domu, zwłaszcza w przypadku starszych psów czy szczeniąt. Zima w mieście i na wsi to dwa zupełnie różne światy, zarówno dla opiekunów, jak i dla ich czworonożnych towarzyszy. W mieście spacery zimą oznaczają przede wszystkim zmaganie się z solą drogową, która może podrażniać łapki psa. To właśnie w miejskich warunkach szczególnie ważne jest stosowanie balsamów ochronnych czy nawet butów dla psów. Dodatkowo ruchliwe ulice stają się jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy nawierzchnia jest śliska, a widoczność ograniczona. Na miejskich spacerach warto unikać zamarzniętych kałuż czy źle zabezpieczonych placów budowy, które mogą kryć ukryte zagrożenia. Na wsi zimowy spacer z psem wygląda zupełnie inaczej. Choć jest mniej ulic i spalin, pojawiają się inne wyzwania. Zamarznięte stawy, nieodśnieżone drogi czy dzikie zwierzęta mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla psów o silnym instynkcie łowieckim. W wiejskich warunkach równie ważne jest dbanie o łapy psa, bo zmarznięty śnieg czy błoto mogą prowadzić do podrażnień. Różnice są widoczne także w podejściu do ubierania psa. W mieście często jest to standard, podczas gdy na wsi psy zwykle poruszają się bardziej swobodnie, ale warto ocenić indywidualne potrzeby każdego zwierzaka. Ostatecznie, zarówno w mieście, jak i na wsi, istotne jest dostosowanie spacerów do warunków pogodowych,
Zadbanie o bezpieczeństwo psa i zapewnienie mu odpowiedniego komfortu, aby mógł cieszyć się w pełni zimowymi przygodami. Podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, pamiętajmy, że zima może być dla naszych psów równie piękna, co wymagająca. Najważniejsze jest, abyśmy zadbali o ich komfort i zdrowie, niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieście czy na wsi. Regularne dbanie o łapki, dostosowanie diety, zapewnienie odpowiedniego schronienia i przemyślane podejście do ubierania psów to tylko niektóre z elementów, które pomogą naszym pupilom przejść przez zimowe miesiące w dobrej kondycji. Pamiętajmy też, że każdy pies jest inny. Nasze kundelki, rasowe pupile, młode szczeniaki i dostojni seniorzy mają różne potrzeby, które warto uwzględnić. Obserwujmy ich zachowanie, bo to najlepszy sposób, by zrozumieć, czego potrzebują. Jeśli macie swoje sprawdzone sposoby na zimowe spacery, podzielcie się nimi z nami. Zawsze chętnie posłuchamy o waszych doświadczeniach. Zapraszamy was także do zadawania pytań. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której dzielimy się wiedzą i miłością do naszych czworonożnych przyjaciół. Dbajmy o nasze psy, bo zima może być dla nich magicznym czasem, jeśli tylko zadbamy o ich potrzeby. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.